Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Byliniak. Szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków. Nasze szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To tak, żeby formalnościom stało się zadość. Widzę, że mnie słychać, odpowiadacie Państwo. W związku z tym pozwalam sobie zacząć i drodzy, jeśli chodzi o formułę naszej współpracy, warto powiedzieć o tym, jak będziemy pracować. Mamy 2 godziny, żeby opowiedzieć o wszystkich zagadnieniach kwalifikowalności, które są najważniejsze. W związku z tym tego czasu mamy bardzo mało, ale później macie Państwo przestrzeń na pytania. Czyli po zakończeniu wykładu będzie sporo czasu na zadawanie dodatkowych pytań. Oczywiście, jeśli w trakcie, kiedy będę opowiadał, pojawią się jakiekolwiek zagadnienia, które będą budzić Państwa wątpliwości, to zachęcam do zadawania pytań na bieżąco. Jeżeli one będą bardziej skomplikowane, będą wymagały długiej odpowiedzi, to ja oczywiście będę Państwu te pytania przerzucał na tę część pytań i odpowiedzi po godzinie 12, ona będzie miała miejsce. Będziemy mieli jedną małą, króciutką przerwę w trakcie tego naszego spotkania w okolicach godziny 11. Z tego co widzę, słychać mnie, gdyby cokolwiek zadziało się z platformą, na której prowadzimy szkolenie, czyli gdybyście Państwo wylecieli na przykład ze spotkania, albo gdybym ja wyleciał ze spotkania, proszę spokojnie zostać na miejscu, albo ja, albo Państwo wrócicie, proszę wracać, jeżeli się tylko cokolwiek będzie działo, próbować na to spotkanie ponownie wejść. Oprogramowanie jest po prostu bardzo obciążone przez szkolenia czy lekcje zdalne, które się odbywają w szkołach, w związku z tym dużo takich zasadniczych zagadnień, dużo takich przypadków się zdarza, gdzie nam po prostu wysiada, niezależnie od tego, jaka to platforma, to zdarza się, że czasem nas rozłączy. Drodzy Państwo, zaczynamy kwalifikowalność wydatków i prowadząc wykład będę starał się odnosić do konkretnych punktów wytycznych. Być może to Państwu pomoże, ponieważ tak naprawdę warto opierać się na wytycznych kwalifikowalności wydatków, a nie na mojej prezentacji. W związku z tym wypadałoby wiedzieć, gdzie to jest zapisane i w ten sposób postaram się Państwu podpowiadać, gdzie to jest zapisane. Jeśli zajdzie potrzeba, to będę nas przerzucał do treści wytycznych. Więc zaczynamy. Drodzy, najważniejsze dokumenty regulujące kwalifikowalność wydatków, jedyny najważniejszy dokument to wytyczne kwalifikowalności wydatków. Te wytyczne miały okazję zmieniać się już 4-krotnie, czyli ta treść, którą w tej chwili mamy, jest wersją 4 i idzie wersja 5. Pojawi się prawdopodobnie na początku roku albo jeszcze z końcem grudnia. Powinna wejść w życie 5. wersja wytycznych, która będzie związana przede wszystkim ze zmianą dokumentów, ze zmianą przepisów prawa zamówień publicznych, ale z drugiej strony zmiana będzie związana również z chociażby tematyką uczestników projektu. Pewne rzeczy zostaną zaostrzone. W krótkich słowach mogę powiedzieć, że uczestników i ich status w większości wypadków będzie się badać już na podstawie zaświadczeń. Na przykład uczestnik, który jest bierny zawodowo, czy uczestnik, który jest bezrobotny, niezarejestrowany, na podstawie zaświadczeń o rejestracji w ZUS-ie, czy odprowadzaniu albo nieodprowadzaniu składek w ZUS-ie będzie weryfikowany. To nam trochę pomiesza szyki, natomiast jeszcze te wytyczne nowe nie zostały opublikowane, jeszcze nie wchodzą w życie, więc jest to pieśń przyszłości, może nie będę bardziej Państwu mieszał. Jak się pojawią nowe, to spodziewam się, że pewnie zobaczymy się jeszcze raz. Drodzy Państwo, poza wytycznymi mamy, momencik, bo Pani Wioleta zadała pytanie, w zasadzie dodała komentarz, że już tego wymagają, zbieramy zaświadczenia ZUS-u, bo opiekunowie zalecają. Zalecać mogą, wymagać im nie wolno póki co. Taka jest bieżąca sytuacja. Wiem, że chodzi o ROPS, czyli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Zdaję sobie z tego sprawę, że ROPS gdzieś tam nacisk już wywiera, ale póki co jeszcze wymagać tego nie może.
Okej, poza wytycznymi kwalifikowalności mamy ustawę wdrożeniową. Ustawa poreguluje nam takie szerokie, duże tematy i na naszą działalność beneficjentów będzie wpływać w niewielkim stopniu, więc nie będę się jakoś szczegółowo do niej odnosił. Ona montuje te wytyczne, umocowuje te wytyczne, żeby mogły sobie funkcjonować. Oprócz wytycznych, bardzo ważnym tematem w kwalifikowalności jest kwestia związana z wnioskiem o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie, który Państwo przygotowujecie, na podstawie którego realizujecie projekt, jego wskaźniki, jego budżet, jego opisy rekrutacji będą wpływały na kwalifikowalność. Dodatkowo regulamin konkursu, który może Państwa interesować z tego względu, że opisane są w nim na przykład szczegóły wskaźników, które macie zrealizować, czy jakieś jakościowe wymagania dotyczące realizacji form wsparcia, które realizujecie w projekcie. No i do tego wszystkiego standardy cen rynkowych, które z jednej strony trochę opresyjnie będą wywierać na nas nacisk, żebyśmy stosowali określone stawki, nie wyższe niż, a z drugiej strony to, co zawarte w standardzie cen rynkowych, nie musi mieć rozeznania rynku, więc będą upraszczały kwestie związane z zamówieniami. Czyli to jest większa całość. To nie jest tak, że wystarczy wytyczne kwalifikowalności wziąć do ręki i już jesteśmy bezpieczni. Bardzo ważną rolę odgrywa znajomość własnego wniosku, własnego projektu i regulaminu konkursu. Jeśli chodzi o ramy czasowe kwalifikowalności, jesteście Państwo uprawnieni, w zasadzie jesteśmy, my beneficjenci, do ponoszenia wydatków od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2023. Oznacza to, że nie będzie można przedłużyć żadnego projektu, który skończy się po tym 31 grudnia. To będzie pewien problem dla projektów, które już w tej chwili są zaplanowane na realizację do końca 2023 roku, ale po 2023 roku już rozliczyć się żadnego wydatku w żadnym projekcie nie da, więc tu zwracam uwagę tych, którzy mają wieloletnie projekty, które gdzieś tam w 2023 roku mają się kończyć, albo do tych, którzy będą pisali wnioski o dofinansowanie, chociażby w najbliższym konkursie z działania 11.1. Co więcej, te wymagania, które tutaj Państwo widzicie na slajdzie, są trochę rozszerzone, ponieważ Państwa umowa o dofinansowanie wprowadza taki ciekawy dla kwalifikowalności wymiar związany z oceną tej kwalifikowalności, bo beneficjent może ponosić wydatki po zakończeniu okresu realizacji projektu. W projektach FS-u jest to możliwe na podstawie zapisów umowy. Z tego co pamiętam, w paragrafie 3 umów jest napisane, że możecie ponosić wydatki po zakończeniu, ale musicie je ująć w końcowym wniosku o płatność. To będzie oznaczało, że macie 30 dni kalendarzowych po zakończeniu projektu na ponoszenie wydatków, które odnoszą się do okresu realizacji projektu. Czyli chociażby trzynastek wynagrodzeń, czy składek podatku od wynagrodzeń wypłaconych na koniec projektu. Takie informacje znajdują się w umowie, więc ja staram się łączyć Państwu wytyczne, umowę i praktykę wniosków o dofinansowanie. Okres kwalifikowalności zawsze jest w umowie, zawsze jest w regulaminie. Instytucja ma prawo go skrócić. I tu uważajcie Państwo na projekty, w których regulamin mówił na przykład, że mogą być realizowane nie dłużej niż 24 miesiące. Bo w tej sytuacji może się okazać, że mimo, że skończycie powiedzmy w 2022 roku, to przekroczycie 24 miesiące i po tych 24 miesiącach nikt nie będzie chciał Wam rozliczyć wydatków. Oczywiście pandemia, którą mamy w tej chwili, pozwala na dopuszczanie różnych odstępstw od tych ogólnoprzyjętych zasad i chociażby takie zgody na wydłużenie projektów powyżej maksymalnych terminów realizacji są dużo częstsze, dużo łatwiej je uzyskać niż wtedy, kiedy były to powiedzmy normalne okoliczności realizacji projektów. Instytucja zawsze może skrócić okres kwalifikowalności, ale nie dla trwającego projektu, czyli w regulaminie konkursu możecie znaleźć zapis koniec kwalifikowalności
w czerwcu 2022. No i musicie się wówczas Państwo do tego dostosować. Ważna kwestia dotycząca kwot zatrzymanych, które bierzecie od wykonawców swoich usług, one dużo częściej występują w projektach infrastrukturalnych, ale czasem zamawiający potrąca część wynagrodzenia należnego już wykonawcy jako zabezpieczenie przyszłej gwarancji. Uważajcie proszę, bo jeżeli jest to potrącenie części należnego wynagrodzenia, to pieniądze muszą ostatecznie trafić do naszego wykonawcy do końca kwalifikowalności. Czyli nie da nam to specjalnie żadnego zabezpieczenia gwarancji, skoro muszą trafić do wykonawcy do 30 dni po zakończeniu realizacji mojego projektu. Ważne kwestie dotyczące podstawowych zasad kwalifikowalności wprowadza rozdział 6.2. W tym rozdziale mamy informację, że stosujemy wytyczne obowiązujące w dniu poniesienia wydatku, a w odniesieniu do zamówień te wytyczne, które obowiązują w dniu wszczęcia postępowania. Czyli jeśli przed zmianą wytycznych zdążę ogłosić postępowanie na wybór wykonawcy, oczywiście stosuję jeszcze stare wytyczne, jeszcze starymi wytycznymi będę działał. I teraz jeśli chodzi o zmiany, jeśli zmiana wprowadza korzystniejsze warunki stosowania jakichś zapisów, to instytucja może wyrazić zgodę na liberalizację zasad, nawet wstecz, o ile umowa o dofinansowanie taką możliwość wprowadziła. I umowy o dofinansowanie, nowe umowy wprowadzają taką zasadę, że jeśli nowe wytyczne są korzystniejsze dla beneficjenta, to można stosować nowe wytyczne. Zmiana wytycznych, chociażby w zakresie wartości środka trwałego, bo taka miała miejsce mniej więcej 2 lata temu, taka zmiana wytycznych nie powoduje konieczności aktualizacji wniosków o dofinansowanie. Wnioski tworzone gdzieś tam w starych wytycznych nie będą problemem, natomiast problematyczna zmiana wytycznych będzie w sytuacji, kiedy realizuję projekt i projekt podlega kontroli i tej kontroli podlega często zgodnie z 2-3 stanami prawnymi, które obowiązywały w dniu poniesienia tego czy innego wydatku. Jeden stan prawny na rok 19, drugi na rok 20 i tym sposobem te zasady trzeba po prostu stosować na bieżąco, bo później kontrola będzie się odnosić do tych, które obowiązywały historycznie w momencie ponoszenia wydatku. Jeśli macie Państwo wątpliwości związane z kwalifikowalnością wydatków, wytyczne mówią o tym, że możecie zwrócić się do instytucji, z którą macie zawartą umowę, zwyczajowo do instytucji pośredniczącej, z prośbą o interpretację. Jeśli interpretacja, którą wyda instytucja, nie będzie się Państwu podobała, macie Państwo prawo zwrócić się z tym samym tematem do instytucji zarządzającej, czyli do Urzędu Marszałkowskiego. To daje możliwość gdzieś tam oprotestowywania w pewnym stopniu pomysłów czy decyzji instytucji i ułatwia trochę dogadanie się, jeśli zdanie czy opinia instytucji pośredniczącej nie do końca Państwa satysfakcjonuje albo nie do końca odpowiada wytycznym. Jeśli chodzi o ocenę kwalifikowalności wydatku, to ocena kwalifikowalności będzie dla Państwa o tyle ważna, że będzie wpływać. Oprogramowanie już nam zrobiło żart, ale działamy. Wczoraj działało bez żadnych zakłóceń. Nie wiem, jakie są tego przyczyny, ale się zdarza. Dobrze, drodzy Państwo, jeśli chodzi o ocenę kwalifikowalności, to jest zgodność z wnioskiem o dofinansowanie, to jest zgodność poniesienia danego wydatku z wytycznymi kwalifikowalności i zgodność z przepisami prawa, czyli 3 wymiary oceny kwalifikowalności wydatku. Ministerstwo Rozwoju w momencie, kiedy tworzyło wytyczne kwalifikowalności, zastrzegło na samym początku, że ta ocena kwalifikowalności wydatku przede wszystkim będzie zależała od zgodności poniesienia tego wydatku i będzie sprawdzana na pierwszym etapie przez weryfikację wniosków o płatność.
Wczoraj prowadziłem szkolenia z zakresu kontroli dla punktów informacyjnych funduszy europejskich i opowiadałem im o tym, że pierwszym etapem kontroli właśnie jest weryfikacja wniosku o płatność. I to jest pierwszy etap oceny kwalifikowalności. Kolejnym etapem jest kontrola w miejscu realizacji albo w siedzibie beneficjenta i te wszystkie kontrole opierane są o zatwierdzony wniosek o dofinansowanie. Czyli ocena kwalifikowalności zawsze będzie związana z aktualnie obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie. Czyli jeśli pojawia się jakiś problem organizacyjny, jakiegoś wydatku Państwo nie chcecie, nie możecie ponieść, no należałoby zmienić wniosek o dofinansowanie. Różnie jest z chęcią i wolą wyrażania zgody na zmiany we wnioskach, ale stosunkowo często instytucje się zgadzają. Czyli jeśli macie Państwo jakiś problem z kwalifikowalnością, który ma wystąpić w przyszłości, to żeby przeciąć go, żeby nie było wątpliwości później, czy to jest kwalifikowalny, czy nie jest kwalifikowalny wydatek, możecie po prostu zmienić wniosek o dofinansowanie. To będzie chyba najprostsza droga. Natomiast instytucja zastrzega w wytycznych, że przyjęcie projektu do dofinansowania i podpisanie umowy nie będzie oznaczać automatycznie, że wszystkie wydatki są kwalifikowalne. Czyli większość kwalifikowalności zależy od Was, od tego, jak poniesiecie wydatek, w jaki sposób go udokumentujecie. To też jest bardzo ważny element kwalifikowalności. To oznacza, że jeśli oceniono wniosek o dofinansowanie niepoprawnie, jeśli w ocenie pojawił się jakiś błąd, to i tak Państwo jako beneficjenci odpowiadacie za prawidłowość realizacji. Czyli sami powinniście się zastanowić jeszcze przed poniesieniem tego wydatku, czy aby na pewno wszystko jest w porządku. Po zakończeniu realizacji projektu oceny kwalifikowalności dokonuje się tylko w przypadkach, kiedy projekt jest objęty trwałością, ewentualnie trwałością rezultatów. W pozostałych wypadkach oceny kwalifikowalności po prostu po zakończeniu nie ma. Zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność jest końcem oceny kwalifikowalności wydatków. No i mamy listę wydatków kwalifikowalnych, na której rodzajowo mamy opisane wydatki, które będziemy mogli ponosić i rozliczać w ramach projektów. Ta lista to nie jest lista wydatków typu zakup biurka jest OK, to są cechy wydatków. Żeby wydatek był kwalifikowalny, musi być faktycznie poniesiony. Faktyczne poniesienie to przede wszystkim kwestia związana z rozchodem środków z rachunku bankowego albo z kasy. Myślę, że przełączę się teraz na wytyczne kwalifikowalności i ich treść, żebyście Państwo mogli notować, a prezentacja będzie później Państwu pomocna w realizacji gdzieś tam przypominaniu sobie może tego, co się zadziało na szkoleniu, więc przełączam się na wytyczne i śledźcie proszę uważnie, ja będę zaznaczał te miejsca. Jesteśmy w rozdziale 6.2. Tu w punkcie 3 pojawiają się wszystkie warunki kwalifikowalności. Faktyczne poniesienie, czyli wyjście pieniędzy od beneficjenta do wykonawcy, rozchód środków z kasy lub rachunku bankowego. Poza tym warunkiem kwalifikowalności jest zgodność z przepisami prawa unijnego. Zgodność z prawem unijnym oznacza zgodność z wymogami chociażby pomocy publicznej, ale na przykład będziemy mieli również wymiar prawa krajowego, czyli jeżeli pracuję z nauczycielami, realizuję projekt na rzecz szkoły, to w większości wypadków dotyczy mnie Karta Nauczyciela. Jeżeli realizuję projekt w pomocy społecznej, ustawa o pomocy społecznej. Jeśli jestem przedsiębiorstwem, dotyczy mnie również ustawa Prawo Przedsiębiorców. Czyli prawo krajowe, zależnie od tego, jaki akt prawa nas obowiązuje ze względu na rodzaj podmiotu, którym jesteśmy, czy rodzaj projektu, który realizujemy, i zgodność z tymi przepisami jest warunkiem kwalifikowalności. Na przykład niekwalifikowalny będzie projekt, który w żłobku przewiduje zbyt małą liczbę opiekunów na grupę dzieci, na przykład z niepełnosprawnościami. Tam mamy precyzyjne zapisy, ilu opiekunów musi być przy tego rodzaju grupie.
Poza tym warunek kwalifikowalności, zgodność z programem operacyjnym i tak zwanym SHOP-em, czyli szczegółowym opisem osi. Jeśli chodzi o te dokumenty, no nie trzeba ich czytać, bo zgodność z regulaminem konkursu zapewni zgodność z tymi dokumentami. Czyli macie być zgodni z regulaminem. Poza tym wolno ponosić wyłącznie wydatki uwzględnione w budżecie projektu. Państwa umowy o dofinansowanie mówią, że możecie się rozliczać z wydatków, których nie przewidziano we wniosku o dofinansowanie. Natomiast ja mówię, że w praktyce, żeby to rozliczyć we wniosku o płatność, musicie te pozycje wprowadzić do wniosku o dofinansowanie. Nie dotyczy to oczywiście projektów ryczałtowych, które metody rozliczania mają dosyć specyficzne, natomiast wszystkie projekty z rzeczywistymi wydatkami będą tak wyglądały. Wydatek musi być poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy. I to też istotne. Umowa mówi o tym, że środki należy wydawać z rachunku bankowego projektu. W pierwszej kolejności, co do zasady, z rachunku projektowego, więc nawet jeśli nie macie Państwo środków zaliczki na rachunku i chcecie skorzystać z własnych środków, to zasilcie proszę konto bankowe projektu i dla przejrzystości wydawajcie te pieniądze z rachunku projektowego, a jak wpłynie zaliczka, zwrócicie sobie tę pożyczkę z własnych środków, zwrócicie ją na rachunek ogólny, na rachunek wydatkowy, z którego ona przyszła. Czyli zgodność z postanowieniami umowy jest dosyć istotna, bo to również kwestia tego, kiedy mogę ponieść wydatek, jakie dokumenty muszę przedstawić, żeby wydatek był kwalifikowalny. Wystrzegajcie się bardzo proszę ponoszenia wydatków, których nie ma w szczegółowym budżecie, dlatego, że jeżeli na przykład zaplanowaliście zakup określonego sprzętu nagłośnieniowego i w tym zestawie sprzętu nie opisaliście jakiegoś, powiedzmy, wzmacniacza, to jeśli znajdzie się na fakturze, to nie macie absolutnie możliwości rozliczenia tej pozycji, tego elementu całego zestawu, na przykład jakim jest wzmacniacz. Bardzo dokładnie jest to weryfikowane, czy było przewidziane we wniosku o dofinansowanie. Wydatek musi być niezbędny. To też ważne, bo mogą się w trakcie projektu zmienić okoliczności i na przykład przechodzicie Państwo ze szkoleń stacjonarnych do szkoleń online. I w tej sytuacji projektor multimedialny, który miał być na przykład kupiony na potrzeby projektu, już nie jest niezbędny. Jeśli oczywiście kupiliście go wcześniej, nie wiedząc, że temat pandemii pokrzyżuje plany i szkolenia nie będą się mogły odbywać stacjonarnie, oczywiście jest kwalifikowalny. Natomiast jeśli wiecie już o tym, że do końca projektu szkolenia będą realizowane online, to niezbędności już nie ma. Czyli przesłankę niezbędności bada się na bieżąco, nie tylko na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Przejrzystość, racjonalność i efektywność to kolejne warunki związane z kwalifikowalnością, natomiast te warunki znajdują odzwierciedlenie w procedurach udzielania zamówień. Będę Państwu o nich dzisiaj mówił, ale bardzo krótko, ze względu na to, że czas jest bardzo ograniczony, a spotkanie dotyczy całego wątku kwalifikowalności wydatków. Zwrócę uwagę na to, co w tych zamówieniach jest najważniejsze. No i udokumentowanie. Udokumentowanie wydatku polegać będzie na tym, że przedstawicie Państwo nie tylko dokument księgowy, w przypadku projektów ryczałtowych w ogóle nie będziecie przedstawiać dokumentu księgowego, a pokażecie również efekty rzeczowe. Listy obecności, oświadczenia, czasem dokumentację zdjęciową, materiały ze szkolenia, karty wsparcia czy diagnozy uczestników. Czyli udokumentowanie nie ogranicza się tylko do dokumentów finansowych, nie jest w zasadzie ograniczone, zależy od charakteru projektu. Żeby wydatek rozliczyć, trzeba go wykazać we wniosku o płatność. Tu zwracam uwagę jednostkom sektora finansów publicznych, bo one w umowie o dofinansowanie mają zapisane, że wydatek mają ująć we wniosku o płatność do 3 miesięcy od daty jego poniesienia. Podmioty prywatne, biznes czy organizacje pozarządowe takiego obowiązku nie mają. Wydatek, żeby był kwalifikowalny, musi dotyczyć towarów, które są dostarczone, usług czy robót, które zostały zrealizowane. W związku z tym rozlicza się w projektach to, co zostało realnie wykonane, chyba że mowa o zaliczkach dla wykonawcy.
Można wykonawcy wypłacić zaliczkę. Tak mówią wytyczne kwalifikowalności, ale pojawia się dodatkowy warunek. Zasady wypłaty tej zaliczki muszą być zapisane w umowie, a pisemne umowy z wykonawcami są obowiązkowe dopiero od 50 000 złotych wartości zamówienia, czyli od zasady konkurencyjności w górę. To oznacza, że wydatek wykazany we wniosku o płatność, kiedy wypłaciliśmy zaliczkę, ale nie mamy pisemnej umowy, niezależnie od wartości tego wydatku, będzie niekwalifikowalny, bo zaliczka musi być uzasadniona pisemną umową z wykonawcą. Niezależnie od wartości, tak jak mówię, te 50 000 złotych nie mają znaczenia. Jak chcecie wypłacić zaliczkę na 4000 złotych, nie ma sprawy, ale z wykonawcą musicie podpisać umowę. I bardzo, bardzo mocno chcę Państwa przekonać, że absolutnie nie ma ani sensu, ani uzasadnienia podpisywanie protokołów odbioru, czy poświadczanie, że coś zostało wykonane czy dostarczone, jeśli nie zostało. Bo to jest problem wyłącznie beneficjenta. Wykonawca, który otrzymał pieniądze, otrzymał protokół odbioru, otrzymał wynagrodzenie, stwierdzono, po prostu uznaje, że zrealizował swój zakres i mówiąc nieładnie, ma Państwa w nosie. Miałem takie przypadki prób ratowania podmiotów, bo podpisały protokół odbioru, złożyły wniosek o płatność rozliczający wydatek, mimo że nie zrealizowano dostawy, a później zapowiedziano im kontrolę. I panika, co się stanie w momencie, kiedy kontrola przyjdzie, a okaże się, że sprzęt, za który zapłacono, nie został dostarczony i go fizycznie po prostu nie ma. No, sankcje byłyby tragiczne. Przypominam również, że jest to kwestia związana z naruszeniem kodeksu karnego. To jest poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne. Pani Marta zapytała w międzyczasie, co oznacza do 3 miesięcy od daty poniesienia. No nie jest to zdefiniowane w umowie, nie jest to zdefiniowane nigdzie w wytycznych, jest napisane do 3 miesięcy, co ja uznaję za możliwość ujęcia w bieżącym wniosku, czyli powiedzmy, jeśli ponoszę wydatek w kwietniu, to mogę go ująć we wniosku o płatność od kwietnia do czerwca, który będzie dotyczył tego okresu, a mogę go ująć we wniosku od lipca do września, ponieważ w tym układzie do 3 miesięcy od dnia poniesienia będzie oznaczać, powiedzmy od 10 kwietnia, będzie oznaczać do 10 lipca. Nie ma precyzyjnej definicji. Na szczęście nasze województwo mocno radykalnie do tematu nie podchodzi, ale gdybyście na przykład Państwo realizowali projekt w zachodniopomorskim, bardzo szybko byście się przekonali, że tam instytucja bardzo ostro egzekwuje ten zapis i egzekwuje go w ten sposób, w jaki powiedziałem. Proszę Państwa, dalej wytyczne. Instytucja może określić wymagania standardu cen rynkowych. No właśnie. Jeśli mamy standard cen rynkowych, to pisząc wniosek o dofinansowanie, żeby wydatki były kwalifikowalne, muszę się do niego dostosować. Ale czy muszę się dostosować do standardu w trakcie realizacji? Tu już niekoniecznie, bo Państwa umowa o dofinansowanie dopuszcza przenoszenie środków między zadaniami bez zgody instytucji do 10% wartości zadania. Oczywiście są obostrzenia, nie można przenosić środków na cross-financing, i nie można przenosić pieniędzy na środki trwałe oraz na wydatki poza obszarem programu, kraju i Unii Europejskiej. Czyli standard cen rynkowych jest takim narzędziem, które jest stosowane w zasadzie tylko na ocenie wniosku o dofinansowanie, ale uwaga, bardzo przestrzegam przed stosowaniem podwójnego standardu. Z jednej strony nie robię rozeznania rynku, bo wydatek ujęto w standardzie, a z drugiej strony przesuwam pieniądze na pozycje ze standardu, na pozycje budżetu, które były standardem objęte, po to, żeby zwiększyć ich wartość. To jest podwójny standard, instytucja na pewno nie zaakceptuje takiego zachowania beneficjenta. Wydatki niekwalifikowalne mamy opisane w rozdziale 6.3 i z tych wydatków chciałbym wybrać te, które faktycznie w projektach FS-u mogą mieć miejsce.
Po pierwsze, nie możecie Państwo finansować kosztów pożyczki czy kredytu, jeśli musicie taki zaciągnąć, żeby prefinansować sobie dotacje. Czyli jeżeli na przykład dla zachowania płynności finansowej projektu zaciągacie pożyczkę, bo nie wiadomo kiedy zaliczka przyjdzie, to w tej sytuacji odsetki czy inne koszty takiej pożyczki absolutnie nie wchodzą w grę. Nie możecie finansować świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, natomiast bez problemu możecie finansować odpisy na ten fundusz. Poza tym nie wolno finansować odpraw emerytalno-rentowych, ani nie wolno kupić od siebie środka trwałego. A kupić od siebie w jaki sposób? Nie wolno wystawić sobie noty księgowej na taki środek trwały. Jeśli chcę wykorzystać środek trwały, który już posiadam do realizacji projektu, to mogę go wyłącznie wnieść jako wkład niepieniężny. Nie mam możliwości odkupienia go od samego siebie na potrzeby projektu. Absolutnie nie ma takiej opcji. Nie wchodzą w grę wpłaty na PFRON i, co bardzo ważne, nie wchodzą w grę zakupy używanych środków trwałych, które już wcześniej były finansowane ze środków unijnych albo z dotacji krajowych. Czyli używany środek trwały kupić można, nie ma z tym najmniejszego problemu, ale nie mógł być finansowany ze środków unijnych ani dotacji krajowych 7 lat wstecz, a w przypadku nieruchomości 10 lat wstecz. Oznacza to, że macie mieć od sprzedawcy używanego środka trwałego oświadczenie na temat jego pochodzenia. Oświadczenie, w którym zapiszę, kiedy i za co kupił ten środek trwały. Pojawiło się pytanie, w związku z tym odniosę się do niego od razu, czy w związku z pandemią i przejściem na szkolenia online można ponieść wydatki z tym związane, jeżeli nie były przewidziane we wniosku, a nie ponosić tych, które dotyczyły szkoleń stacjonarnych? Tak, oczywiście, ale trzeba uzyskać zgodę instytucji. Sugeruję tutaj zadanie pytania, które zawiera w sobie od razu odpowiedź. Ja bardzo lubię takie pytania zadawać opiekunom. Chodzi o to, żeby wskazać od razu, pytając o to, czy mogę ponieść inne wydatki, wskazać, jakie wydatki chcę zastąpić i wskazać, jakimi nowymi wydatkami będę je zastępował. Czyli od razu zaproponować gotowe rozwiązanie, tu zdecydowanie bardziej pozytywnie i gdzieś tam przychylnie spojrzy na to opiekun, jeżeli dostanie gotowe rozwiązanie. Jak Marszałkowski podchodzi do trzymania się stawek w budżecie? Mam koszty dojazdu dla uczestników niedoszacowane. Uczestnicy ponoszą koszty rzędu 350 zł, ja mam w budżecie 80 zł. Wypłacam kwotę po środku, gdyż grupa docelowa to uczestnicy, których nie stać na dokładanie takiej kwoty do dojazdów. Urząd Marszałkowski czy mocno czepia się przekroczeń pozycji. Generalnie generuje Pani oszczędności i wie Pani, że może Pani przenosić pieniądze między zadaniami. Nie powinien się czepiać przesunięć pomiędzy pozycjami w jednym zadaniu, zwłaszcza jeżeli jest to uzasadnione. Jeśli przesunięcia są między zadaniami, dopóki trzymamy się tych 10%, jest w porządku. Jest głos pani Patrycji, że Marszałkowski nie pozwoli więcej dopłacać za dojazd. To wszystko zależy, czy są generowane oszczędności. Jeśli mówimy o przesunięciach 10%, to nawet nie musimy go prosić o zgodę. Dokonujemy przesunięcia, ponosimy wydatki i instytucja nie bardzo ma tytuł do podważenia takiego wydatku, bo ani umowa o dofinansowanie nie zakazuje, ani wytyczne nie zakazują. Ta ostrożność w obszarze zwrotów za dojazd będzie miała duże znaczenie w projektach ryczałtowych, bo wielu beneficjentów w projektach ryczałtowych tym sposobem ukrywało środki, których nie zamierzało wypłacić, a brało je później dla siebie na zakończenie realizacji projektu, bo w ryczałtach nie zwracam środków, których nie wydałem. Widzę, że kolejne pytania się piszą, natomiast idę dalej, spojrzę na nie za chwilę.
Jeśli chodzi o VAT i kwalifikowalność VAT-u, proszę zwracać uwagę na to, czy faktycznie nie macie Państwo tytułu prawnego do odzyskania tego podatku. W większości projektów FS-u tytułu nie macie, bo nie prowadzicie działalności opodatkowanej VAT-em w tym zakresie, albo jesteście podmiotem publicznym, albo usługi są zwolnione z VAT-u. Natomiast jeśli tylko pojawi się tytuł do odzyskania, nie mówię o faktycznej czynności odzyskania, to instytucja uzna takie wydatki za niekwalifikowalne. Poza tym, jeśli chodzi o istotne elementy związane z niekwalifikowalnymi wydatkami, to leasing, w którym można finansować tylko i wyłącznie część kapitałową raty, czyli żadnych odsetek absolutnie, żadnych prowizji, tylko część kapitałowa raty leasingowej i gotówka, której wartość nie może przekroczyć określonych pułapów. Jeśli transakcja dokonywana jest w gotówce i jej wartość przekracza 15 000 złotych, to jest w całości niekwalifikowalna. Ale jeśli nawet część transakcji przekraczającej 15 000 złotych netto jest dokonywana w gotówce, to instytucja może uznać tę część za niekwalifikowalną. Ten próg miał zostać obniżony, bo on wynika z ustawy Prawo Przedsiębiorców, ale dotyczy wszystkich. Ten próg miał zostać obniżony do 8 000, ale nowelizacja ustawy się nie udała z tego względu, że pojawiła nam się pandemia i mamy problem. Pani Agnieszka pyta, czy w związku z obecną sytuacją instytucja może nie wyrazić zgody na kursy online w przypadku, kiedy uczestnik nie ma możliwości uczestnictwa w kursie stacjonarnie. Jeśli przepisy prawa nie wymagają stacjonarnego charakteru tego szkolenia, to instytucja powinna wyrazić zgodę. Problem pojawia się przy dodatkowych wymaganiach, na przykład kiedy szkolenie zawierało w sobie koszty cateringu. Chodzi o wymagania dotyczące chociażby dostarczenia tego cateringu do uczestników, ewentualnie rozliczania bez tego cateringu, rozliczania wydatku związanego ze szkoleniem. Czyli zgody raczej wyraża. Jedyny przypadek, gdzie przepisy prawa wymagają stacjonarnych szkoleń, to szkolenia BHP, gdzie jednym z elementów jest instruktaż na stanowisku pracy i w tych wypadkach szkoleń BHP no nie ma innej możliwości niż szkolenie stacjonarne. Póki co przepisy prawa nie dogoniły jeszcze tej rzeczywistości pandemii w obszarze szkoleń BHP. Natomiast pozostałe raczej można realizować, więc instytucje się zgadzają na online. Jedynym problemem są te dodatkowe koszty cateringu czy sali chociażby na potrzeby szkoleń. Tu od razu zaznaczę Państwu bardzo ważny wkład niepieniężny w szkoleniach, które miały być realizowane stacjonarnie, a realizują się online, czyli sale na potrzeby tych szkoleń. Jeżeli przewidziano salę i w tej chwili nie wnoszę wkładu, ponieważ no nie jestem w stanie prowadzić zajęć w salach, rozwiązania są dwa. Albo dowiedzieć się, czy instytucja jednak pozwoli mi rozliczyć projekt ze zbyt niskim wkładem i to ze względu pandemii czasem jest dopuszczalne, albo ewentualnie zrobić tak, żeby prowadzący zajęcia prowadzili te zajęcia z tych sal, w których miały się odbywać. Tym sposobem macie Państwo przesłankę ku temu, żeby uznać, że ta sala była niezbędna. Jak to zorganizujecie w szczegółach, to jest już Wasza wewnętrzna sprawa. Myślę, że sobie poradzicie. Poza tym są wydatki niekwalifikowalne dotyczące chociażby przygotowania wniosku o dofinansowanie na liście i wydatki niekwalifikowalne związane z rozporządzeniami, na przykład budowa czy likwidacja elektrowni jądrowych, ale nas to raczej nie będzie dotyczyło. Żeby wydatek był kwalifikowalny, musi nastąpić faktyczne poniesienie. Ono jest opisane w 6.4. Idę przez wytyczne po kolei, bo wydaje mi się, że bardzo przydatnym może być zapoznanie Państwa z tymi poszczególnymi najważniejszymi elementami wytycznych, zamiast wałkowanie tego w prezentacji. Jeśli chodzi o faktyczne poniesienie, tak jak powiedziałem, rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku płatniczego, czyli widoczność na wyciągu bankowym w przypadku gotówki na raporcie kasowym, przy czym ostrożnie z tą gotówką, z jakich przyczyn to już Państwo wiecie.
Wyjątek od takiego faktycznego poniesienia w rozumieniu kasowym stanowi wkład. Wkład niepieniężny, który po prostu nie będzie schodził z rachunku bankowego. W tym wypadku mogę od razu powiedzieć, że tu faktycznym poniesieniem będzie wykorzystanie tego wkładu, czyli zrealizowanie zajęć w sali, która miała być przeznaczona na potrzeby ich realizacji, czyli zrealizowanie godzin wolontariatu, które zostały przewidziane, czy wykorzystanie jakichś urządzeń do realizacji zajęć w ramach projektu. Poza tym chociażby amortyzacja, która może być rozliczana w projektach, rzadko występuje w projektach FS-u, ale również zdarzyć się może, amortyzacja będzie miała ten wymiar faktycznego poniesienia w momencie, kiedy faktycznie dokonam odpisu amortyzacyjnego. Wkład niepieniężny, tak jak powiedziałem, musi być faktycznie wniesiony i tu duża rola po Państwa stronie. Musicie mieć dowód tego faktycznego wniesienia, czyli na przykład w przypadku wykorzystania sal, miesięczne zestawienie wykorzystania sal na potrzeby wkładu. Ja robię takie miesięczne zestawienie, podsumowuję dni, podsumowuję godziny, w jakich wykorzystywano salę, datą wystawienia tego zestawienia, a więc i datą poniesienia wydatku jest ostatni dzień miesiąca i tym sposobem mam prosty dokument, który mogę przedstawić instytucji. Uwaga, wkład niepieniężny podlega księgowaniu. Wkład niepieniężny również należy zaksięgować. Mówię tu do podmiotów, które prowadzą pełną rachunkowość i robi się to na kontach pozabilansowych. Cóż jeszcze, jeśli chodzi o kwalifikowalność w tej części 6.4? Za kwalifikowalne mogą być uznane zaliczki wypłacone zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie realizacji zamówienia. Mówiłem o tym w punkcie 4 w tym rozdziale. Znajdujecie Państwo potwierdzenie moich słów. I jeżeli chodzi o ważne elementy kwalifikowalności, dowód poniesienia wydatku. Dowodem poniesienia wydatku pieniężnego, bo o niepieniężnych już powiedziałem, że one są zupełnie inne, jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej. Oznacza to fakturę, rachunek do umowy cywilnoprawnej, notę księgową, listę płac. W zasadzie te dokumenty wyczerpują listę dowodów księgowych, które możemy wykorzystywać, ponieważ na przykład proforma nie jest dokumentem księgowym i nie może stanowić podstawy rozliczenia. Podstawę płatności dla wykonawcy owszem, ale podstawą rozliczenia danego wydatku już być nie może. Takie dokumenty oprócz tego, że muszą być w projekcie, bo potwierdzają wydatek, muszą spełnić pewne cechy i to jest zapisane w umowach o dofinansowanie. Dokumenty mają być w oryginale, muszą być opłacone w całości, czyli jeśli znajduje się na nich wydatek również pozaprojektowy, to też musi zostać opłacony. Poza tym muszą być opisane, a opis dokumentu ma wykazywać związek z projektem, czyli informacja, że współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, numer umowy, ewentualnie tytuł projektu, numer umowy o dofinansowanie oczywiście. Poza tym informacja o tym, które to zadanie, jaka to wartość wydatku, jaka część jest kwalifikowalna, czy został poniesiony zgodnie z prawem zamówień publicznych, albo czy dotyczył zasady konkurencyjności. Taki zakres zapisu z całą pewnością da Państwu bezpieczeństwo. Natomiast oczywiście można go, w tej chwili umowa mówi, że musi być wykazany związek wydatku z projektem i tu zależnie od zwyczaju opiekuna może wystarczyć sama informacja o współfinansowaniu i numer umowy. Natomiast te zwyczaje są różne, często jeszcze opiekunowie wymagają takich pełnych opisów, o którym powiedziałem przed chwilą. Wydatek kwalifikowalny będzie musiał mieć określoną datę poniesienia tego wydatku. I w większości przypadków będzie to data z wyciągu bankowego, czyli zaksięgowania na rachunku bankowym, ale w przypadku gotówki albo transakcji, które są realizowane kartami kredytowymi, czyli instrumentami o terminie płatności odroczonym, w takiej sytuacji będziemy mieli
konieczność udokumentowania, a nawet potwierdzenia daty płatności jako daty realnej transakcji, czyli daty dokonania samej fizycznej płatności. Proszę Państwa, idąc dalej przez wytyczne, chcę Wam zwrócić uwagę na kwalifikowalność wydatków u partnerów i podmiotów trzecich. Jeśli jesteście gminą, a realizatorem projektu, czyli tym właśnie podmiotem trzecim jest szkoła, to jeśli przewidzieliście we wniosku o dofinansowanie taki podmiot, takiego realizatora, to w umowie o dofinansowanie również macie go wprowadzonego. Ten podmiot może ponosić wydatki kwalifikowalne w imieniu beneficjenta, sam prowadzi swoją ewidencję księgową, sam może sprawozdawać we wnioskach o płatność, ale za kwalifikowalność odpowiada beneficjent. To samo dzieje się w projektach partnerskich, tam również zawsze za kwalifikowalność będzie odpowiadać beneficjent, a nie taki potencjalny partner. Partner odpowiada przed beneficjentem, a beneficjent odpowiada przed instytucją. W ten sposób będzie to skonstruowane. Żeby taki realizator mógł ponosić wydatki, musi być wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Czyli jeżeli nie ma go tam, mamy pewnego rodzaju problem organizacyjny. Teraz, proszę Państwa, dosłownie kilka słów o zamówieniach w projekcie. Mamy 3 procedury, które będą dotyczyć zamówień w projekcie. Od 20 do 50 tysięcy złotych netto wartości zamówienia jest rozeznanie rynku. Rozeznanie rynku jest opisane w podrozdziale 651 i bardzo uważnie go czytajcie, kiedy chcecie robić rozeznanie, bo zapisano tam, że musicie przeanalizować ceny lub cenniki. Możecie wysłać zapytanie do potencjalnych wykonawców, możecie opublikować je na swojej stronie internetowej, możecie ściągnąć ceny czy cenniki z internetu, ale muszą być co najmniej 2, ponieważ jeden to cena, cennik, a w zapisach wytycznych mamy informację o przeanalizowaniu cen lub cenników, czyli liczbę mnogą. W takim układzie bardzo proszę pilnować tego, żeby w rozeznaniu rynku pokrywały się te oferty, czyli żeby dotyczyły tego, co było przedmiotem Państwa zapytania i żeby były co najmniej 2. Rozeznania dla tego, co było przewidziane w standardzie cen rynkowych, robić nie trzeba. Jeśli z rozeznania wyjdzie, że cena przekracza 50 tysięcy złotych, to niestety rozeznanie przestaje być ważne i musicie Państwo zrealizować zasadę konkurencyjności. To takie najważniejsze elementy rozeznania rynku. Natomiast drugą procedurą jest zasada konkurencyjności. Zasada będzie polegała na tym, że na bazie konkurencyjności muszę opublikować zapytanie. Zapytanie, które zawiera opis przedmiotu zamówienia, a opis nie może używać nazw własnych. Absolutnie zakazane jest stosowanie nazw własnych w opisie. Dyskryminujący opis, który ogranicza konkurencję do jednego czy kilku podmiotów, czy do jednego produktu, również kończy się korektą finansową. A bardzo ważnym elementem zapytań są warunki udziału, czyli takie zero-jedynkowe kryteria, które dopuszczają albo odrzucają podmiot na etapie jego oferty. Równie istotne są kryteria oceny, czyli punkty, które przyznawane są po to, żeby zróżnicować oferty, żeby ułożyć je na liście. Kryteria oceny muszą się odnosić do przedmiotu zamówienia. Cena może być jedynym kryterium, ale nie musi być jedynym. Część z Państwa zobowiązała się do stosowania klauzul społecznych w zamówieniach, a część zobowiązana jest automatycznie, ponieważ macie zamówienia na catering. Zamówienie cateringowe jest obowiązkowo klauzulą społeczną objęte. Zapytanie, które zawiera wszystkie elementy, które opisano w części 6.5.2 wytycznych kwalifikowalności, w punkcie 11 pokażę Państwu te elementy, żebyście wiedzieli później, gdzie szukać. Publikuje się na bazie konkurencyjności. Już widzimy te elementy. Jest opis przedmiotu zamówienia, są warunki udziału, kryteria oceny, punktacja tych kryteriów, później jest opis sposobu przyznawania punktów i bardzo ważny termin składania ofert.
Termin składania ofert, który wynosi co najmniej 7 dni dla usług i dostaw, których wartość nie przekracza 209 000 euro i co najmniej 30 dni dla usług i dostaw powyżej tego pułapu. Dla robót budowlanych wynosi 14 dni. Jest termin 30-dniowy dla robót, ale Państwo raczej nie będziecie nigdy realizowali robót o takiej wartości, żeby 30 dni było wymagane. Ten termin liczy się od dnia następującego po opublikowaniu na bazie. Poza tym nie można zbierać ofert w sobotę czy dzień wolny od pracy, nie można 7 dnia zbierać ofert do 15. Pełnych 7 dni. Jeśli chcecie zbierać oferty do 15, to 8 dnia, bo jeśli skrócicie termin nawet o kilka godzin, to otrzymacie korektę finansową w wysokości 5%. W zapytaniu ma być termin realizacji umowy, przy czym ten termin sugeruje, żeby był wyrażony nie sztywną datą, powiedzmy 11 grudnia, tylko datą względną, na przykład do 3 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą. To zapewni Państwu bezpieczeństwo. Poza tym bardzo ważny element zapytań na bazie konkurencyjności to zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, który oświadczeniami muszą potwierdzić wszyscy, którzy podpisują się pod protokołem z wyboru wykonawcy, i w przypadku podmiotów prywatnych, czyli biznesu i organizacji, brak powiązań z nimi muszą potwierdzić oświadczeniem wszyscy wykonawcy, którzy składają oferty. Wykonawcy, którzy składają oferty na rzecz podmiotu publicznego, nie muszą takich oświadczeń podpisywać. Poza tym, jeśli planujemy zmianę umowy, nie mamy obowiązku publikowania wzoru umowy, a mamy obowiązek opublikowania warunków zmian umowy. Czyli samego wzoru nie musi być, ale jeżeli chcemy go zmieniać, jeżeli będziemy zmieniać umowę, no bo założenia dla umowy są w samym opisie przedmiotu zamówienia chociażby. Ale jeżeli zakładamy jakieś zmiany, to musimy zakres zmian dopuszczalnych wpisać. Możliwość składania ofert częściowych. W tej chwili bardzo mocno naciska się na dzielenie zamówienia na części, żeby umożliwić realizację tego zamówienia małym podmiotom. W związku z tym zachęcam do dzielenia zamówień na części, zwłaszcza tam, gdzie nie ma albo jest bardzo mało wykonawców, którzy mogą zaoferować dane usługi równocześnie. Czyli jeżeli mam na przykład usługi szkoleniowe i doradztwo zawodowe i robicie Państwo na to postępowanie, to w mojej ocenie bezwzględnie, jeśli chcecie zrobić jedno postępowanie, to muszą być 2 części. Jeśli zakładacie oferty wariantowe, czego nie radzę, powinniście opisać, w jaki sposób je mają przedstawić wykonawcy i jakie oceniacie. No i ewentualnie zamówienia dodatkowe do 50% zamówienia podstawowego, do 3 lat od zamówienia podstawowego możecie przewidzieć w zapytaniu. Ewentualne, czyli jeśli nie nastąpią, nic się nie stanie, ale uwaga, dopuszczenie zamówień dodatkowych powoduje, że macie Państwo szacowanie już z uwzględnieniem tych zamówień. Czyli jeżeli te zamówienia dodatkowe wynoszą 50% podstawowego, bierzecie wartość szacunkową podstawowego i mnożycie razy 150%, czyli bieżąca wartość plus 50% tego dodatkowego. Następnie oceniacie oferty zgodnie z kryteriami, wybieracie ofertę, robicie protokół i to wszystko umieszczacie na bazie konkurencyjności. Baza dopuszcza w tej chwili składanie ofert przez samą bazę, przez maila albo w wersji papierowej. Niemniej wszystkie oferty, informacje o nich muszą na koniec przy rozstrzygnięciu zostać wprowadzone do bazy. Pojawiło się pytanie, tak, pan Artur długo pisał pytanie i już je widzę. Co oznacza przy zasadzie konkurencyjności, że w przypadku zastosowania trybów przewidzianych w PZP uznaje się zasadę za spełnioną. Tu pan Artur pyta o rzecz, o której jeszcze nie zdążyłem powiedzieć. Chodzi tu o to, że jeśli dla zamówienia, które będzie związane z zasadą konkurencyjności, zastosuje pan tryb powyżej 4,8 PZP, czyli powyżej 30 000 euro, wówczas uznaje się zasadę za spełnioną. Absolutnie nie chodzi o stosowanie regulaminu wewnętrznego poniżej 30 000 euro. Chodzi o pełne tryby, na przykład jak przetarg nieograniczony,
stosowane zamiast zasady konkurencyjności. Pojawiło się też wcześniej pytanie, czy zapis w treści zasady konkurencyjności, że jest konkretna data, ale zapis, że zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji, jest poprawny. Pani Patrycja, jest dopuszczalny pod warunkiem, że określi Pani, kiedy dopuszczacie przesunięcie okresu realizacji. Czyli co się musi wydarzyć, żeby ten okres przesunąć. I Pani Aga, klauzule społeczne są na wszystkich usługach gastronomicznych, we wszystkich projektach. Nie ma Pani takiego zapisu w umowie o dofinansowanie. Rzucę okiem w przerwie, bo ona za chwilę. Proszę mi podać tylko numer działania i poddziałania. Pani Aga pytała o klauzule społeczne. Ja rzucę okiem w Pani umowę i wtedy będę wiedział, jak sytuacja dokładnie wygląda. Jak poda mi Pani numer działania i poddziałania, w którym realizuje projekt, to ja to załatwię. Stosowanie klauzul społecznych, pyta Pani Iwona. Pani Iwona, a może być na koniec? Będzie łatwiej, bo temat dosyć rozległy. Super, to po 12 o klauzulach społecznych, obiecuję. Cóż jeszcze, jeżeli chodzi o procedury? Powyżej 30 000 euro, póki co, bo jeszcze nam prawo zamówień publicznych w bieżącym kształcie obowiązuje, stosuje się prawo zamówień publicznych. Po 1 stycznia 2021 roku wejdą zamówienia tak zwane bagatelne, od 50 000 złotych do 130 000 złotych. I wszystko wskazuje na to, że podmioty publiczne już nie będą stosowały zasady konkurencyjności, tylko właśnie tryb dotyczący zamówień bagatelnych od 50 000. Bardzo ważne w zamówieniach jest to, że zasad udzielania zamówień można nie stosować. Można nie stosować, ale w bardzo nielicznych przypadkach i te wyłączenia są opisane w części 6.5 w punkcie 6 i w punkcie 7. Pierwszy z nich, czyli punkt 6, mówi o tym, kiedy nie stosuje się zasad udzielania zamówień. Nie stosuje się ich do zamówień określonych w 4. artykule PZP, z wyjątkiem 4.8, czyli powyżej 30 000 euro, jeśli chodzi o prawo do budynków lub nieruchomości i zamawiającym jest podmiot prywatny. Nie stosuje zasad na wynajem chociażby sal na potrzeby realizacji projektu, jeśli wartość tej usługi nie przekracza 30 000 euro, a zleca się wykonanie jej podmiotowi, który nie jest ze mną powiązany osobowo lub kapitałowo. Nie stosuje się również tej procedury w projektach rozliczanych uproszczonymi metodami, czyli ani zasada konkurencyjności, ani rozeznanie rynku nie mają zastosowania w projektach ryczałtowych, nie mają zastosowania w kategoriach kosztów pośrednich, czyli koszty pośrednie po prostu nie podlegają zamówieniom. Wracamy, proszę Państwa, i jesteśmy w wytycznych i zwolnienia dotyczące stosowania wytycznych. W uproszczonych metodach nie stosujemy i nie stosujemy w jednym szczególnym przypadku projektów FS-u. Przy zamówieniach, których przedmiotem są usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, sąsiedzkie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania czy usługi asystenckie. Muszą je świadczyć osoby wskazane albo zaakceptowane przez korzystających z usług i w tej sytuacji nie stosuje się procedur udzielania zamówień dlatego, że te osoby po prostu muszą budzić zaufanie. No to, drodzy Państwo, jesteśmy po przerwie. Tak, administrator napisał, poprosiłem koleżankę o to, żeby tę przerwę krótką zarządzić, żeby było łatwiej nam wrócić. Oprogramowanie po prostu, serwery nie wytrzymują, jeżeli chodzi o szkolenia online, ze względu na to, jak wiele się ich dzieje równocześnie. Natomiast wracam i będę do upadłego walczył, żeby Państwu przekazać te wszystkie treści. Jesteśmy w wytycznych i opowiadałem Państwu o tym, że w metodzie uproszczonej się nie stosuje
i nie stosuje się w tych specyficznych, zdeinstytucjonalizowanych, odbywających się poza placówkami, usługach opiekuńczych, usługach asystenckich. W tych przypadkach nie stosuje się zamówień. W punkcie 7 mam możliwość ich niestosowania i to jest ważny element układanki, bo możliwość nie oznacza obowiązku niestosowania. I chcę pokazać tylko te najważniejsze i realnie mające zastosowanie przesłanki. Jeśli nie wpłynęła żadna oferta, albo wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy są wykluczeni, wtedy wolno mi zawrzeć umowę z wolnej ręki, natomiast przy zachowaniu pierwotnych wymagań. Czyli jeśli w postępowaniu żądałem od wykonawców referencji, to teraz z tym, z którym zawieram zamówienie z wolnej ręki, zawieram umowę z wolnej ręki, muszę od niego uzyskać takie referencje. Termin realizacji zamówienia również nie może się zmienić. Czyli zachowując pierwotne zasady, mogę teraz udzielić zamówienia z wolnej ręki. To często stosowana przesłanka dotycząca zasady konkurencyjności. W rozeznaniu rynku, jeśli nie wpłynie żadna oferta, to trzeba zrobić tak, żeby wpłynęły co najmniej 2. Czyli trzeba się postarać w inny sposób spróbować uzyskać te oferty. Natomiast mamy jeszcze przesłanki tylko jednego wykonawcy, ale nie jestem w stanie udowodnić w jakimkolwiek zamówieniu w ramach projektu, że jest jeden wykonawca. W EFES-ie absolutnie. Może w projektach infrastrukturalnych się to pojawi, to się może zdarzyć w takich projektach, bo tam może być jakaś unikalna, wyjątkowa technologia. U nas w projektach EFES-u nie stosować tego zapisu. Później mamy działalność artystyczną albo twórczą i tylko jednego wykonawcę, no ale raczej nie macie Państwo wpisane we wnioskach o dofinansowanie, że będzie koncert i że wystąpi Piasek. W takim układzie po prostu nie można zastąpić tego artysty. Ale żaden z wniosków tego nie dotyczy. I teraz bardzo uważnie, ponieważ projekty dotyczące przeciwdziałania skutkom pandemii, czyli projekty na rzecz COVID-a, dzisiaj rano miałem okazję o jednym z takich projektów rozmawiać, mają w tej chwili prawo do zwolnienia z zasad, w zasadzie prawo do zwolnienia tylko z zasady konkurencyjności, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, która nie jest winą zamawiającego i nie można jej było przewidzieć, i teraz nie można zachować terminów publikacji, albo wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia. W przypadku projektów na przeciwdziałanie skutkom pandemii absolutnie nikt nie zastanawia się nad tym, czy można stosować to uprawnienie, po prostu się je stosuje. Przestrzegam tylko podmioty publiczne, bo w tej chwili wisimy trochę w powietrzu z udzielaniem zamówień w ramach prawa zamówień publicznych na przeciwdziałanie skutkom pandemii, bo mamy ustawę o zmianie ustawy, która dotyczyć będzie zamówień w pandemii, ale ta ustawa z 28 października została zatwierdzona, została przepuszczona przez Sejm, podpisana przez prezydenta, ale jeszcze nie jest opublikowana w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że jeszcze nie działa. A poprzednie podstawy do udzielania zamówień w pandemii, no po prostu już wygasły. Czyli czekamy na publikację. Ja spodziewałbym się tej publikacji 25-26 listopada. Ok, to jeżeli chodzi o możliwość niestosowania. Pozostałe przypadki możliwości niestosowania absolutnie odradzam podchodzenie do nich i próbowanie się z nimi w jakiś sposób nimi chronić przed udzielaniem zamówień. Bardzo ostrożnie w tym temacie. Tak jak mówię, te zwolnienia są, ale są stosunkowo nieliczne i trzeba 2 razy przemyśleć, czy się je stosuje. Jeśli zdecydujecie się zastosować którekolwiek ze zwolnień związanych z punktem 7, czyli można nie stosować, przyczyny musicie potwierdzić na piśmie, czyli musicie sporządzić notatkę, dlaczego decydujecie się nie stosować tych
zasad. I teraz pojawia się wątek uproszczonych metod rozliczania wydatków, czyli rozdział 6.6, a nas najbardziej w kwalifikowalności wydatków interesuje 6.6.2. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, bo w tym rozdziale napisano, jak się ocenia te wydatki. Czyli bardzo dużo ważnych informacji dotyczących kwalifikowalności jest tu, a poprzednie rozdziały mówią tylko o tym, jakie te uproszczone metody są. Uproszczone metody w projektach macie 3. Pierwsza występuje we wszystkich. To stawka ryczałtowa. Stawka, którą objęto koszty pośrednie, czyli możliwość rozliczania kosztów pośrednich procentową proporcją. To znajduje się we wszystkich projektach. A poza tym druga metoda to kwoty ryczałtowe. Projekty, które dofinansowania mają mniej niż 100 000 euro, stosują obowiązkowo kwoty ryczałtowe, co oznacza, że w tych projektach również sposób rozliczania i potwierdzania kwalifikowalności jest zupełnie inny. Poza tym stawka jednostkowa, najmniej popularna, czasem pojawia się w językach, czasem pojawia się w przeciwdziałaniu nowotworom jelita grubego, w tych projektach profilaktycznych. Stawki jednostkowe, również zryczałtowane wynagrodzenie za zrealizowane jednostki. Pani Marta od razu pyta, czy wiadomo, czy podniosą kwotę do 200 000 euro. Komisja zapowiada to od 1,5 roku. Komisja Europejska. W związku z tym no jestem prawie pewien, że podniosą. Wszyscy czekają, tak? Ja też czekam, bardzo lubię projekty ryczałtowe. Powiedziałem Państwu o tych 3 metodach uproszczonych i teraz w ocenie kwalifikowalności dla tych 3 metod ogromne znaczenie ma to, że są to metody uproszczone. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze nie stosuje się w nich rozeznania rynku i zasady konkurencyjności. Po drugie, nie stosuje się w nich zasad angażowania personelu. Nie ma obowiązku prowadzenia rachunku bankowego projektu. Ja raczej sugeruję prowadzić. I nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej w tym projekcie wyodrębnionej. Projekty nie rozliczają się w zakresie kosztów uproszczonych żadnym dokumentem księgowym. Te dokumenty księgowe, jak widzicie tu w punkcie 2, nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie wydatków rozliczanych uproszczoną metodą. Instytucja może sprawdzić dokumentację i dlatego chcę powiedzieć, co służy ocenie kwalifikowalności w tych projektach. Osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów, zrealizowanie działań w kwotach ryczałtowych mierzone wskaźnikami, czyli osiągnięcie wskaźników od kwot ryczałtowych i posiadanie dokumentów, które potwierdzają ich rozliczenie. Czasem są to listy obecności, czasem protokoły odbioru, mogą być to dokumenty podsumowujące wsparcie dla uczestnika, na przykład jakieś indywidualne, czasem mogą być to certyfikaty dotyczące uczestnictwa w szkoleniach. Czyli w projekcie ryczałtowym ocena kwalifikowalności będzie polegać na sprawdzeniu rzeczowych efektów projektu, wyrażonych wskaźnikami w kwocie ryczałtowej, zrealizowanie zakresu projektu, zakresu merytorycznego, czyli na przykład, jeśli mieliście Państwo pozycję zakup telewizora na potrzeby realizacji projektu, to ten telewizor musi zostać kupiony. Wykonanie wszystkich elementów szczegółowego budżetu. Nie będzie to sprawdzane na budżecie, ale kontrola przyjdzie i sprawdzi, czy ten telewizor faktycznie jest. Nie sprawdzi się, ile pieniędzy i kiedy wypłacaliście w ramach zwrotu kosztów dojazdu w projekcie ryczałtowym, ale sprawdzi się, czy wypłacaliście. Musicie mieć dokumenty potwierdzające, że wypłacaliście, chociażby oświadczenie uczestnika, że takie pieniądze do niego poszły. Dalej, w punkcie 3 mam dokładnie opisaną weryfikację. W stawkach jednostkowych sprawdzenie, czy działania zadeklarowane zostały zrealizowane i czy wskaźniki osiągnięto. W kwotach ryczałtowych,
czy działania zostały zrealizowane i czy znowu osiągnięto wskaźniki. A w stawkach ryczałtowych, czyli w kosztach pośrednich, jest inaczej. Weryfikuje się, czy prawidłowo zastosowano stawkę procentową, czyli w projekcie ryczałtowym, w projekcie koszty pośrednie rozliczane są zawsze proporcją i zawsze tą samą proporcją. Jeśli to jest 25%, bo tak ujęto we wniosku o dofinansowanie, to bada się, czy faktycznie zastosowano 25% i czy oparto o inną kategorię wydatków, w tym wypadku o wydatki bezpośrednie. Czyli kontrola kwalifikowalności, weryfikacja kwalifikowalności kosztów pośrednich polega na tym, że sprawdzam, czy 25% razy na przykład 100 000 zostało policzone prawidłowo. Jeżeli wynik jest prawidłowy, to się wszystko zgadza. Rozliczanie projektów ryczałtowych polegać będzie na tym, że będziecie Państwo musieli udowodnić osiągnięcie efektów w całości. Ta całość jest tu kluczowa. A w przypadku kosztów pośrednich tylko udowodnić, że potraficie dobrze liczyć. Nigdy nie rozliczacie ryczałtów według rzeczywistych wydatków. Pieniądze, które zostają, bo nie wydatkowano, są wasze, jeśli zrealizowano cały zakres projektu. Pojawiło się pytanie, czy od uczestników musimy mieć potwierdzenia, jeśli jesteśmy skłonni pokazać listę wypłat i przelewy w związku ze zwrotem kosztów dojazdu. Nie, Pani Patrycjo, jeżeli jesteście skłonni to pokazać, jeżeli chcecie w ten sposób to udowodnić, to myślę, że nie potrzebujecie od uczestników żadnych oświadczeń. Pani Dagmara pyta o projekt EFRR, czyli o infrastrukturę i inwestycje. Jak przygotować się do kontroli? Pani Dagmaro, na koniec będzie, bo to jest temat trochę z pogranicza naszego dzisiejszego spotkania, ale po 12 obiecuję, że wrócimy do tematu. I to jest dosyć długi temat, dlatego warto na to zwrócić uwagę. O kontroli powiem i w temacie FS-u, i w temacie FRR-u po 12. Teraz weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą, czyli ocena kwalifikowalności, zgodność produktów lub usług działań z założeniami. Ja lubię mówić, że jeżeli zapisaliście sobie w projekcie ryczałtowym, że na szkoleniu trener będzie występował w żółtych butach, to trener ma być w żółtych butach. Do tego stopnia szczegółowo może być weryfikowany zakres merytoryczny. Jeśli zapisano, że uczestnik otrzymuje materiały, ma być dowód na to, że są materiały. Jeżeli zapisano, że zajęcia będą odbywały się w sali wyposażonej w określony sprzęt, czy ten sprzęt będzie kupowany, to trzeba mieć ten sprzęt na miejscu. Pan Artur pyta, czy pieniądze oszczędności w ryczałtach są rzeczywiście beneficjenta, czy powinny być wykorzystane w związku z realizacją projektu, bo instytucja zarządzająca nie jest w stanie tego zweryfikować. Panie Arturze, pieniądze, które zostają z realizacji projektu, są wasze, dlatego że uproszczona metoda opiera się na rozliczeniu ryczałtowym. Jeśli okazałoby się, że wydaliście więcej, dokładacie z własnej kieszeni. Jeśli zostają pieniądze, są wasze. Ale uwaga, w podmiocie publicznym chyba bardziej opłaca się przeznaczyć je na inne cele w ramach tego projektu, bo nikt nie lubi nieplanowanych dochodów budżetu, a skarbnicy czy główni księgowi szczególnie. W podmiocie prywatnym, w organizacji pozarządowej, te pieniądze trzeba przeznaczyć na realizację działań statutowych po to, żeby nie zapłacić od niego podatku CIT. A w przypadku biznesu, no jeśli nie pokryje tego kosztami związanymi z działalnością gospodarczą, no to będzie to dla mnie stanowić przychód już wtedy w rozumieniu podatkowym. Pani Dagmara prosiła o przesłanie odpowiedzi na maila. Ok, Pani Dagmaro, to ja Pani prześlę listę sprawdzającą kontroli. Ok.
Tylko ten mail będzie potrzebny, ale to już na koniec. Po 12 będziemy się tym zajmować, bo ja muszę Państwu powiedzieć o najważniejszych zagadnieniach. Czyli ryczałty mamy załatwione. Temat ryczałtów jest zamknięty, chyba że się pojawiają jeszcze jakieś pytania. W ocenie kwalifikowalności instytucja bardzo dużą rolę będzie przykładać do podwójnego finansowania. Ono jest niedozwolone. Nie możecie Państwo tego samego wydatku sfinansować sobie na przykład z projektu FS-u i sfinansować sobie z dotacji, którą otrzymaliście, dajmy na to, od samorządu. Nie możecie finansować dokładnie tego samego wydatku, tej samej faktury z dwóch projektów równocześnie, bo poziom finansowania przekroczy 100%. Ponadto nie możecie kupić środka trwałego za pieniądze z projektu i równocześnie go amortyzować w projekcie, no bo to również jest podwójne ujęcie tego samego wydatku. Nie ma również możliwości zakupu używanego środka trwałego, który był 7 albo 10 lat wstecz współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych. Na to zwracajcie uwagę. Ten wydatek będzie kwalifikowalny, jeśli sprzedawca wystawi Wam oświadczenie o tym, skąd miał pieniądze na jego finansowanie. Pojawiają się pytania dotyczące ryczałtów, w takim razie ja chętnie odpowiadam od razu. W rozporządzeniu ministra edukacji jest zapis, że w przypadku czasu zajęć do pół godziny liczy się za pełną godzinę. Czy w projekcie również macie zaokrąglać w górę? Na przykład nauczyciel pracował 3,5 godziny, zaokrąglamy do 4. Musicie być Państwo zgodni z przepisami prawa krajowego. Jeśli rozporządzenie dotyczy całej działalności nauczycieli zatrudnionych na karcie nauczyciela, czyli również w projekcie, to oczywiście stosujecie ten zapis. Trzeba zbadać tylko, czy dotyczy to dydaktyki, czy zajęć dodatkowych, czy jakich innych działań, które realizują nauczyciele. Dalej drugie pytanie pani Anny. Nauczyciel był na zwolnieniu lekarskim, w związku z tym płacimy 80% wynagrodzenia. Czy z oszczędności możecie zrefundować nauczyciela zastępującego danego nauczyciela? Oczywiście tak. Pani Iza, projekt ryczałtowy. Czy jeżeli doradztwo odbyło się telefonicznie, uczestnik musi potwierdzić, na przykład podpisując kartę doradztwa, że ono się odbyło? Czy możliwe jest potwierdzenie w inny sposób? To jest pytanie w zasadzie do opiekuna projektu, czy zaakceptuje takie potwierdzenie, i to jest pytanie o wniosek o dofinansowanie, w którym zapisano, na jakiej podstawie stwierdza się, że wskaźnik został osiągnięty. Jeśli faktycznie wskaźnik jest badany przy pomocy na przykład karty doradztwa, to musi być podpisane. Jeśli instytucja dopuści inne rozwiązanie, śmiało można stosować, ale jeśli karta pojawia się we wniosku, no właśnie tak się spodziewałem, że się pojawia, to musi być podpisana. A może jakoś zbiorczo po całym doradztwie w jakiś sposób trzeba to załatwić i bardzo proszę uważać, bo jak za długo będziecie znowu z tym czekać, to uczestnicy mogą się z projektu po prostu ulotnić i możecie już nie zdążyć tych podpisów odebrać. Ja zdaję sobie sprawę z tego, ponieważ sam takie błędy popełniałem kiedyś. Wchodzimy w zagadnienie cross-financingu. Cross-financing to finansowanie krzyżowe. W FS-ie tym finansowaniem objęte są roboty budowlane. Czyli przebudowa, rozbudowa, remont, adaptacja i zakup elementów infrastruktury, które są na stałe do nieruchomości przytwierdzone. I na przykład chodzi o windy, o podjazdy, tego typu elementy. Ale ostatnio uznawane też za cross były chociażby osłony na kaloryfery, no bo są na stałe do nieruchomości przytwierdzone. I teraz musicie Państwo w cross-financingu bardzo uważać na to, że on jest objęty limitem. On ma limit, który wpisano do umowy o dofinansowanie w 2. paragrafie.
To, co jest cross-financingiem, musicie rozliczać jako cross-financing we wniosku o płatność. Można przesuwać pieniądze na cross-financing, ale niestety nie działa to uprawnienie przesuwania do 10% bez zgody. To jest kategoria, na którą przesuwając pieniądze zawsze musicie mieć zgodę instytucji. Pani Urszula pyta o wkład niepieniężny. Za chwilę będziemy przy wkładzie, to wtedy się odniosę do pytania. Pani Aga, czy zmieniły się wytyczne od września możliwości przekroczenia crossu? Cross można przekroczyć, tylko trzeba mieć zgodę instytucji na zwiększenie wartości. Pani Marta, czy cross-financingiem może być plac zabaw? Pani Marto, musi. To nie są środki trwałe. Ja wiem, że w wielu wnioskach o dofinansowanie jest to źle oznaczone, ale to jest cross-financing. One muszą być na stałe przytwierdzone do nieruchomości. Pani Marta, wartość projektu prawie 1 000 000, koszty pośrednie prawie 200 000. Projekt realizujemy do końca grudnia 2020. Pewnie nie wydamy całej kwoty kosztów pośrednich. Co wtedy robić? Albo zrealizować dodatkowe wsparcie dla uczestników, albo jeśli to niezasadne, koszty pośrednie zostają u Was. Nie podlegają zwrotowi. Z kosztów pośrednich w trakcie realizacji projektu instytucje realizują czasem szkolenia dla swoich pracowników dodatkowe, czasem realizują dodatkowe wsparcie, kupują tonery do drukarek, jak się już projekt kończy, na zapas, żeby było. Te pieniądze zostają u Was, więc jeśli jesteście podmiotem publicznym, no to trzeba by to wyzerować, bo zaraz księgowość czy skarbnik będzie ciosać kołki na głowie. A jak jesteście organizacją pozarządową albo biznesem, to pieniądze są Wasze, przeznaczcie je po prostu na potrzeby swojego podmiotu. Cross-financing, proszę Państwa, objęty limitem już wiecie, przesuwać można na cross, ale tylko za zgodą, wszystko jest w porządku. Dochód w trakcie realizacji projektu, ważny element dotyczący ewentualnych przychodów nieplanowanych. Jeśli projekt ma nieplanowany przychód, to musicie go Państwo zgłosić i zwrócić do instytucji. Ale za dochód nie uznaje się zatrzymanego wadium, kar umownych, kaucji zwrotnych czy premii za otwarcie rachunku płatniczego. Jeśli kara umowna zostanie naliczona, jeśli kaucja zostanie zatrzymana albo wadium zostanie zatrzymane, te pieniądze są Wasze, nie podlegają zwrotowi, nie zgłasza się tego instytucji, nie wykazuje i nie podlega zwrotowi. One mają naprawić potencjalną szkodę, którą wyrządził Wam podmiot, który nie podpisał umowy, który nie wykonał do końca umowy na realizację usług na przykład. Ale musicie mądrze skonstruować mechanizm nakładania kar umownych. Nie możecie zmusić wykonawcy do wystawienia faktury na niższą wartość niż pełna wartość usługi, bo wtedy ta kara nie będzie możliwa do rozliczenia. Czyli wykonawca wystawia Wam fakturę na usługę w wysokości 100% założonej wartości z umowy, a Państwo notą księgową dokonujecie potrącenia kary umownej i wypłacacie niższą wartość niż należy się wykonawcy. I w tym momencie do wniosku o płatność przedstawiacie całą wartość faktury, na przelewie macie powiedzmy 80% zapłacone, ale rozliczacie 100% faktury. To taka uwaga techniczna. Pani Patrycja, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie początkowo chciał od Was zwrotu kary umownej. Po 3 pismach wyjaśniło się i zrezygnowali z prośby. WUP w Krakowie nie doczytał, że zmiana obowiązuje od 10 kwietnia 2015. Ja z WUP-em w Krakowie prowadziłem postępowanie, znaczy uczestniczyłem w postępowaniu sądowym, więc nie odnoszę się do innych jednostek, rozmawiamy o Warmii i Mazurach póki co, ale tak, kara nie jest dochodem, nie podlega zwrotowi. Drodzy Państwo, idziemy do wkładów niepieniężnych, czyli 6-10. Wkład niepieniężny, żeby był kwalifikowalny, ma być faktycznie wniesiony.
Jeśli wkładem są sale, to muszą być wykorzystane. Jeśli wkładem jest wolontariat, to oprócz tego, że ma być wniesiony, ma być zgodny z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wymaga to zawarcia porozumienia pisemnego z wolontariuszem, wskazania stanowiska, wskazania zakresu obowiązków, ubezpieczenia, jeśli czas obowiązywania umowy o wolontariacie to mniej niż 30 dni. Gdzie są szczegółowe wymagania wobec wolontariatu, wkładu w postaci wolontariatu? W punkcie 7 w 6.10 ten wolontariat jako szczególny rodzaj wkładu jest rozliczany. Jeśli chodzi o salę, zestawienie wykorzystania sal, wykorzystania godzin, jak najbardziej. Jeśli chodzi o środki trwałe, to proszę zwracać uwagę, że jeśli ten środek jest wykorzystywany w projekcie i poza nim, to nie możecie na przykład rozliczyć 100% odpisu amortyzacyjnego za dany miesiąc. Jeśli połowę czasu funkcjonuje w projekcie, połowę funkcjonuje poza, to kwalifikowalne jest tylko 50% wartości tego odpisu amortyzacyjnego. I wracam do pytania, które zadała pani Urszula. Wkład własny niepieniężny, czy jeśli we wniosku o dofinansowanie uwzględniono, że 50% pomieszczeń zostanie wykorzystane na potrzeby projektu, to czy należy jeszcze robić miesięczne wykorzystanie, czy wystarczy polecenie księgowania na określoną powierzchnię i stawkę z wniosku o dofinansowanie? Pani Urszulo, trzeba zrobić zestawienie, bo instytucja sprawdzi, czy te sale mają pokrycie w faktycznym wykorzystaniu, czyli czy było faktyczne wniesienie. Bo jeśli te sale stały puste, to nie mówimy o faktycznym wniesieniu wkładu. Czyli trzeba zrobić zestawienie tak, żeby pokrywało się z terminami, z godzinami, z dniami, w których realizowane tam było wsparcie, szkolenia czy inne formy. Koleżanka administrator wrzuciła Państwu link do ankiety ewaluacyjnej. Nie zajmujcie się nią absolutnie w tej chwili, ale tylko zwracam uwagę, żebyście później na koniec nie zapomnieli. We wkładzie niepieniężnym zawsze musicie pamiętać o tym, że to jest wydatek w projekcie. Nie ma przepływu środków, ale on również musi być kwalifikowalny. Niewniesienie wkładu zgodnie z Państwa umowami będzie oznaczało, że obniża się poziom dofinansowania do tego, na jaki mamy pokryty wkładem. Czyli jeśli wnieśliście połowę wkładu, to instytucja powinna Wam rozliczyć połowę dofinansowania. Absolutnie jest to skrajnie niekorzystne dla beneficjenta, dlatego czasem ratunkowo na koniec projektu instytucje decydują się wymusić, żeby któryś z wydatków już rozliczonych przerobić z dofinansowania na wkład własny, czyli wymusić wkład pieniężny. To i tak ratuje beneficjenta przed ogromną niekwalifikowalnością. Jeśli chodzi o wkłady, przypominam, że wniesienie nadmiernego wkładu nie jest problemem. Jeśli wkład zostanie wniesiony powyżej zakładanej wartości procentowej, bo on ma być procentowo rozliczany, czyli jeśli miałem wydać 1 000 000, z tego 10% wkładu wychodzi 100 000, a wydałem 800 000, to nadal mam wnieść 10% wkładu. I to będzie oznaczało 80 000 złotych. Cała nadwyżka wniesionego przez Państwa wkładu, jeśli wystąpi, zostanie wyrzucona przez opiekuna do wydatków niekwalifikowalnych. Problemu nie powinno to sprawić. Mijamy w takim razie wkład. Jeśli się o niego pojawią pytania, śmiało proszę je wpisywać. I docieramy do kolejnych elementów wytycznych związanych z finansowaniem środków trwałych. Środek trwały, podkreślam, że w wytycznych kwalifikowalności jest wart co najmniej 10 000 złotych netto. Jest kompletny, zdatny do użytku, przeznaczony na potrzeby jednostki i ma przewidywany okres użyteczności dłuższy niż rok. To będzie oznaczało, że coś jest środkiem trwałym. Księgowi będą mieli problem, ponieważ w ich systemach coś środkiem trwałym może nie być, a w projekcie środkiem trwałym będzie. Dlaczego? Bo na przykład pomoce dydaktyczne w szkołach, takie jak wyposażenie pracowni, powiedzmy, robotycznej, nie będą środkiem trwałym w ewidencji szkoły,
a w wytycznej kwalifikowalności, więc we wniosku o dofinansowanie i we wniosku o płatność środkiem trwałym będą. Po prostu definicja środka trwałego w wytycznych jest trochę bardziej prymitywna, jest prostsza. Środki trwałe w projektach są objęte limitem, tak jak cross-financing, a czasem są obejmowane limitem łącznie z nim i na to trzeba bardzo uważać. Środek trwały możecie kupić i zakup jest kwalifikowalny, jeśli jest on związany bezpośrednio z realizacją projektu. Czyli jeśli przedmiotem projektu jest uruchomienie nowych miejsc w przedszkolu, to możecie kupić środek trwały pod tytułem urządzenia, które nazywa się magiczny dywan. Projektor na suficie, dywan interaktywny na podłodze i świetna zabawa. Jeśli on jest wart więcej niż 10 tysięcy, no teraz nie jest, ale to nie ma znaczenia dla przykładu, to Państwo macie ten środek w limicie i nie możecie przekroczyć danego limitu środków trwałych wewnątrz projektu. Limit jest wartościowy w złotówkach. Pani Urszula zadała pytanie, co się dzieje, jeżeli wkład niepieniężny jest większy niż we wniosku o dofinansowanie, ale to zdążyłem odpowiedzieć w międzyczasie. Wtedy nadwyżkę wkładu opiekun wyrzuca do wydatków niekwalifikowalnych w końcowym wniosku o płatność. Nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku, opiekun sobie z tym poradzi. Każe Wam na przykład zmniejszyć we wniosku o płatność końcowym rozliczenie takiego wydatku, albo zrobi to samodzielnie. Wracając do technik finansowania tych środków trwałych. Magiczny dywan w projekcie przedszkola jest niezbędny do realizacji projektu. Natomiast projektor multimedialny w projekcie szkoleniowym wcale nie jest. W takiej sytuacji jest to środek wspomagający wdrażanie projektu. I środki bezpośrednio związane z wdrażaniem możecie kupić, a środki wspomagające, jeśli kupicie, to i tak możecie rozliczyć tylko odpisy amortyzacyjne proporcjonalne do okresu wykorzystania tego środka w projekcie. Czyli jeśli był wykorzystywany przez 3 miesiące, to 3 odpisy amortyzacyjne miesięczne. Plus jest taki, że niektóre środki trwałe da się zamortyzować jednorazowo, no i wtedy po prostu rozliczacie cały koszt zakupu. Poza tym środki trwałe można amortyzować i tu klucz do kwalifikowalności leży w zgodności z przepisami prawa krajowego. Mamy tabelę amortyzacji, mamy odpisy amortyzacyjne, które kolejno będziemy w projekcie uwzględniać i rozliczać. Oczywiście, jeśli środek jest wykorzystywany również poza projektem, to musimy proporcjonalnie te odpisy traktować. No i do tego wszystkiego mamy jeszcze leasing, który może być rozliczany, natomiast leasing jest kwalifikowalny tylko w części kapitałowej raty. O VAT-ie już Państwu powiedziałem, pora na działania informacyjno-promocyjne. One są kwalifikowalne, bardzo zwracajcie na nie uwagę we wnioskach o dofinansowanie, macie czasem opisane takie działania, w umowach o dofinansowanie są, natomiast one zawsze są kosztem pośrednim. Koszty pośrednie, jedna z uproszczonych metod, mają swój katalog, ale nie jest to katalog zamknięty. I często pojawiają się, to są koszty zarządzania, to są wynagrodzenia ludzi, którzy zarządzają, to jest sprzęt i inne koszty związane z zarządzaniem, jak usługi pocztowe, kurierskie, ksero, wszelkiego rodzaju koszty. I pojawia się czasem pytanie na szkoleniach, czy ekspres do kawy mogę kupić w ramach kosztów pośrednich. No z mojego punktu widzenia jest on niezbędny do prawidłowego zarządzania projektem, więc jak najbardziej tak. W podmiocie publicznym bym pamiętał cały czas o tym na Państwa miejscu, żeby wykazać celowość tego wydatku. Ale we wszystkich pozostałych przypadkach nie mam najmniejszej wątpliwości, że z kosztów pośrednich można to finansować. Przewidzieliście szkolenia równościowe dla kadry projektu, a nie macie na to budżetu, to z kosztów pośrednich. Nie chcecie robić zamówienia w projekcie i chcecie to zlecić zewnętrznemu podmiotowi, ja takich klientów mam bardzo dużo, którzy boją się zamówień, to płacą z kosztów pośrednich.
Te koszty mogą być przeznaczone na bardzo wiele różnego rodzaju celów, szkoleń, sprawdzania dokumentów, dodatkowej pomocy w zarządzaniu, koordynatorów, księgowości, różnego rodzaju koszty związane z zarządzaniem. I informacja i promocja również do nich należy. One zawsze są rozliczane ryczałtem, więc tu nie ma najmniejszych obaw, że coś się zadzieje, że jakiś wydatek będzie niekwalifikowalny. Wgląd w ryczałt oczywiście mają kontrolę, ale spoza systemu wdrażania funduszy europejskich. Wgląd ma na przykład NIK, czyli Najwyższa Izba Kontroli, a wgląd ma KAS, czyli Krajowa Administracja Skarbowa, natomiast oni nigdy nie podważą tego, że nie wydaliście wszystkich pieniędzy, bo to jest idea takich kosztów. Dochodzimy do personelu i angażowania personelu. Co zrobić, żeby wydatek personelu był kwalifikowalny? Po pierwsze, wiedzieć, kto jest personelem. Personelem są ludzie na etatach i wolontariusze, i w szczególnych przypadkach za personel uznawane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które pracują we własnym projekcie, ale tylko takie. Do tego dochodzą osoby współpracujące, czyli rodzina tych osób fizycznych, ale takich przypadków w zasadzie w projektach prawie nie ma. Żeby wydatek personelu był kwalifikowalny, po pierwsze trzeba go zatrudnić zgodnie z wytycznymi. Albo sporządzić umowę z nowym pracownikiem, albo oddelegować funkcjonującego już pracownika, dać dodatek mojemu pracownikowi. Te trzy formy, zatrudnienie, oddelegowanie, czyli mam umowę, dzielę ją na części i kawałek, w sensie mam etat, dzielę go na części i kawałek etatu, będę pracował w projekcie, to jest oddelegowanie, i dodatek za dodatkowe obowiązki albo za dodatkowy czas, który muszę poświęcić na realizację obowiązków, zawsze musi być usankcjonowane umową albo innym dokumentem, który wskazuje, że w projekcie jaki jest zakres czynności, jaki jest zakres obowiązków, jakie wynagrodzenie przysługuje, jaki jest wymiar czasu pracy i że jest to finansowane w danym projekcie. Jeśli tego dokumentu nie ma, to może być zakres czynności, to może być aneks do umowy, to może być umowa, ale jeśli tego dokumentu nie ma, to nie da się rozliczyć tego wydatku, on jest niekwalifikowalny. Nie da się w ramach personelu rozliczać nagród jubileuszowych i odpraw pracowniczych. Natomiast nagrody i premie rozliczać można, jeśli były przewidziane we wniosku o dofinansowanie i funkcjonowały u danego beneficjenta co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Jak najbardziej, jeśli obejmują potencjalnie wszystkich pracowników, będzie możliwe ich rozliczanie, będzie możliwe ich kwalifikowanie. Te same zasady dotyczą składek i opłat fakultatywnych, takich jak pakiety sportowe, jak pakiety medyczne. Jak najbardziej można je opłacać, natomiast znowu seria wymogów. Co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie obowiązują, są przewidziane w regulaminie pracy albo wynagradzania i potencjalnie obejmują wszystkich, a zasady przyznawania są takie same dla ludzi w projekcie i poza nim. Pojawiło się pytanie, czy kontrola może zakwestionować listę wydatków w ramach kosztów pośrednich i przyczepić się do wskazanych wartości. Jeśli koszty pośrednie są rozliczane ryczałtem, kontrola nie ma możliwości wglądu w te koszty, więc nie może. Pytanie od pani Wiolety. Zlecamy szkolenie wykonawcy, usługa, wykonawca zatrudnia podwykonawców. Czy mamy obowiązek od trenerów ściągnąć karty czasu pracy? Jeszcze do tego nie dotarłem w personelu, ale czy osoba na zleceniu albo osoba świadcząca usługę, czyli na przykład fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jest personelem? Nie jest. A kto robi karty czasu pracy? Personel. Czyli czy trzeba? Nie trzeba. Pani Aga, nie jest ryczałtem, idzie proporcją z kosztów bezpośrednich. Jest stawką ryczałtową. Może zastosowałem skrót myślowy. Pani koszty pośrednie są stawką ryczałtową, są uproszczoną metodą. Kontrola nie ma wglądu w koszty pośrednie. Bada tylko, czy dobrze policzyła Pani wartość bezpośrednich i czy dobrze przemnożyła Pani proporcje. Poprosiła o listę.
No to proszę pokazać punkt drugi wytycznych kwalifikowalności w rozdziale 6.6.2. I później punkt trzeci, litera C w tym samym rozdziale. Tym sposobem pokaże Pani, że nie gromadzi się i nie opisuje dokumentów księgowych, więc Pani nie gromadzi i nie opisuje. Więc jaką listę? A poza tym, że ocena kwalifikowalności pośrednich jest dokonywana tylko i wyłącznie na podstawie proporcji wyliczenia bezpośrednich i stawki ryczałtowej. Od razu odbić. Widzę, tam panie się komunikują pomiędzy sobą wewnątrz. W większych grupach na szkoleniu pojawiacie się. Fajnie, cieszę się. Drodzy, dobrze, bo ja ten personel muszę jeszcze przetrenować, więc wszystkie pytania, które teraz się pojawią, przerzucam na koniec, czyli za parę minut będą odpowiedzi, dobrze? W takim razie z personelem warunki kwalifikowalności. Po pierwsze, obciążenie wynikające z zaangażowania nie wyklucza prawidłowej, efektywnej realizacji wszystkich zadań. To oznacza, że pracownik nie może w 2 projektach równocześnie w tym samym dniu, w tych samych godzinach pracować. Musi wystawić oświadczenie w momencie podpisania z nim umowy, że obciążenie nie wykluczy możliwości prawidłowej, efektywnej realizacji wszystkich zadań. Uwaga, te obowiązki personelu, o których mówię, nie dotyczą uproszczonych metod, więc kwot ryczałtowych i kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem i stawek jednostkowych. Żadna z tych zasad dotyczących personelu, o których teraz mówię, nie dotyczy takiego personelu. Poza tym na oświadczeniu o tym, że nie koliduje zaangażowanie z innymi obowiązkami, powinno być oświadczenie, że osoba w łącznym zaangażowaniu zawodowym nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Teraz ze względu na pandemię czasowo ten wymóg jest zawieszony. Nie trzeba tego oświadczenia i nie trzeba badać tego nieprzekroczenia 276 godzin. Natomiast to zawieszenie obowiązuje do grudnia. Zobaczymy, co po końcu grudnia się zadzieje. Pod wytycznymi kwalifikowalności na stronie fundusze-europejskie.gov.pl jest informacja o zawieszeniu. Tu znajdziecie Państwo informację, że na te 2 przesłanki kwalifikowalności ma być oświadczenie, a następnie znajdziecie informację pod 9, w tym rozdziale 6.15, że trzeba sprawozdawać z personelu do systemu SL. Znowu podkreślam, metody uproszczone ryczałty nie muszą. I oczywiście koszty pośrednie też. Z tego personelu się nie sprawozdaje do SL-a. Czyli w tym układzie sprawozdajemy do SL-a w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych na rzeczywistych metodach. I nie ze zleceń czy dzieł, bo to nie jest personel, tylko z etatów i wolontariatu. Ewentualnie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która sama u siebie pracuje, musi z siebie sprawozdawać. Do tego sprawozdania dołącza się kartę czasu pracy, ale tylko wtedy, kiedy dane zaangażowania nie wskazują na dzień, miesiąc, rok i godziny pracy. Czyli kartę trzeba zrobić w momencie, kiedy dokument zaangażowania, umowa nie mówi, w jakich godzinach ja pracuję. Jeżeli w umowie mam napisane, że od 8 do 15 czy do 16, nie ma problemu, jest ok. Natomiast nauczyciel nie ma godzin pracy w umowie. Dlatego na przykład dla nauczycieli karty czasu pracy się robi. A na etacie, w tej chwili zapis znowu zawieszony, pracownikom zatrudnionym na etacie nie wolno dawać zleceń projektowych. Zakaz angażowania w ramach stosunku cywilnoprawnego nie dotyczy projektów badawczo-rozwojowych i wyjątkowo dopuszcza nauczycieli, jeśli okazałoby się, że zaangażowanie na etacie spowodowałoby przekroczenie ich limitów czasu pracy, czyli pensum. W takiej sytuacji można było angażować na zleceniach, w tej chwili można wszystkich, ponieważ zawieszono czasowo ten zapis. Uważajcie przy zatrudnianiu personelu, żeby zlecenie było zleceniem, a dzieło, żeby spełniało wymagania dzieła. Jeśli dzieło ma liczbę godzin, na jaką zostaje zawarte, w jakich będzie wykonywana praca, to nie jest dziełem, to jest ewidentnie zleceniem. Idziemy dalej, wychodząc z personelu w projekcie,
Podkreślam, że można dać, jeszcze jedna rzecz, podkreślam, że personel może otrzymać dodatek. Dodatek nie jest już limitowany 40%. Ewentualny limit dodatku wynika z państwa wewnętrznych reguł albo przepisów prawa. Ustawa o nauce i o szkolnictwie wyższym i nauce mówi, że taki dodatek może mieć 80%. I teraz, proszę Państwa, kwestie związane z uczestnikami, bo tak naprawdę tylko uczestnicy nam z takich istotnych elementów kwalifikowalności zostali, a oni są opisani w części 8.2 wytycznych. Uczestnik jest kluczem kwalifikowalności projektu w FS-ie, ponieważ jeśli uczestnik jest niekwalifikowalny, to całe wsparcie jest niekwalifikowalne. I ogromna rola beneficjenta, żeby zadbać o wymagania kwalifikowalności, a warunki macie opisane w 8.2 pod dwójką. Warunek kwalifikowalności podstawowy, spełnienie kryteriów uprawniających do udziału, potwierdzone właściwym dokumentem, oświadczeniem lub zaświadczeniem. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności zawsze. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy zawsze. Pozostałe w większości wypadków mogą być rozliczane oświadczeniem. Musicie udowodnić, że uczestnik jest zrekrutowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, że należy do opisanej we wniosku grupy docelowej, że spełnia wymagania dotyczące przynależności do niej, na przykład miejsce zamieszkania, wiek czy status na rynku pracy. I to jest pierwszy warunek. Drugi warunek to przekazanie danych osobowych, które pozwolą na sprawozdanie z tego uczestnika w systemie SL 2014. Jeśli uzyskaliście wszystkie dane, macie możliwość wprowadzenia tego uczestnika. Wprowadzenie tego uczestnika do SL-a, czyli sprawozdanie z niego, jest kolejnym warunkiem kwalifikowalności wydatków. Jeśli rozliczacie szkolenie na 10 osób, a w systemie SL jest wprowadzonych 6 uczestników, to absolutnie nikt wam tego nie rozliczy. Nie ma po prostu fizycznej możliwości rozliczenia, jeśli nie sprawozdano z uczestników, którzy brali udział i jeśli te osoby nie miały kompletu dokumentów. Brak uzyskania tych danych powoduje, że człowiek nie jest uczestnikiem. Jeśli człowiek nie jest uczestnikiem, to wydatek jest niekwalifikowalny, więc bardzo musicie uważać na to. Musicie uważać również w temacie kwalifikowalności na chronologię dat. Nie możecie objąć wsparciem człowieka, który złożył wam dokumenty uczestnictwa po odbyciu szkolenia. No musi to złożyć przed rozpoczęciem udziału. W związku z tym chronologia, kolejność składania oświadczeń i dokumentów. Bardzo dobrą praktyką jest branie dokumentów bez dat, a potem datownikiem stemplowanie jeden po drugim takich dokumentów. Termin weryfikacji tej kwalifikowalności uczestnika to jest data pierwszego wsparcia. Chyba że w ramach projektu zdecydujecie się Państwo na przeprowadzenie rekrutacji wcześniej, czyli na rekrutację jako oddzielny etap, co się dzieje w większości projektów FS-u i wtedy kwalifikowalność uczestnika potwierdza się na dzień zamknięcia rekrutacji. I w tym kontekście na przykład człowiek, który ma orzeczenie o niepełnosprawności, ważny rok, które wygasa mu za 3 dni, jeśli zostanie zrekrutowany dziś, jest niepełnosprawny. Jeśli zostanie zrekrutowany za 10 dni, już niepełnosprawny nie jest. Ostatnie kryterium kwalifikowalności to oświadczenie o ochronie danych osobowych. Macie pod umowami o dofinansowanie wzór. Te oświadczenia muszą złożyć wszyscy uczestnicy projektu. To oświadczenie zaczyna się od słów: ja niżej podpisany jestem świadomy, że administratorem moich danych osobowych jest. To są klauzule informacyjne, które muszą podpisać wszyscy uczestnicy projektu i to jest kolejny warunek kwalifikowalności uczestnika. Ważne jest to, że informacje od uczestników możecie uzyskać w innej niż papierowa formach, zwłaszcza teraz w pandemii, gdybyśmy prowadzili rekrutację online, one mogą dotrzeć do Was w wersji elektronicznej, a w szczególnych wypadkach, jeśli uzasadnia to wsparcie, w formie telefonicznej. Natomiast musicie potwierdzić te dane, musicie chronić te dane tak samo jakby były papierowe i umożliwić kontroli wgląd w te dane,
To wszystko jest opisane w punkcie 6 rozdziału 6.15. I jeszcze jedna ważna rzecz, kary na uczestnikach. Nie wolno Państwu pobierać kar za nieuzasadnione przerwanie udziału przez uczestnika, jeśli ta kara nie jest wpisana do wniosku o dofinansowanie. Nie do umowy z uczestnikiem, a do wniosku o dofinansowanie. Jeśli pobierzecie taką karę, instytucja tę karę znajdzie, wówczas stwierdzi niekwalifikowalność w wysokości właśnie pobranej kary. I bardzo trzeba na to uważać. Drodzy Państwo, przeszliśmy w błyskawicznym tempie przez zagadnienia kwalifikowalności. Pojawiały się pytania i zaraz będę na nie odpowiadał. Natomiast oczywiście nie dało się tego wszystkiego szczegółowo przeanalizować, ponieważ nasz czas jest ograniczony, a szkolenia z kwalifikowalności dla osób, które będą pracować w instytucjach, czy takie rozszerzone szkolenia dla beneficjentów potrafią trwać 2 dni. W związku z tym postarałem się pokazać Wam te najważniejsze elementy. Jeśli cokolwiek stanowi wątpliwość, proszę zadawać pytania w czacie, bo w tej chwili będziemy przechodzić do serii pytań. Więc zamykam część wykładową, wracam do pytań i będę po kolei na nie odpowiadał. Dziękujemy bardzo panu Marcinowi, który nas tłumaczył. Do zobaczenia.